Siemano, z tej strony Charlie z kanału Charlie Treasure Hunter i w dzisiejszym odcinku opowiem wam krótką historię o jakże ważnym dla mnie miejscu, a jest to Sandvika, moja ulubiona miejscówka. Właśnie podążamy ścieżką do kurhanu, przy którym sobie usiądziemy i opowiem wam krótką historię tego miejsca. Zobaczcie, jaki tu jest widok. I zobaczcie, jakie skarby ktoś tu zostawił. Topór i chyba kosę. W tym miejscu na Sandvika Sletta zachował się starodawny folwark. W sumie same pozostałości po tym folwarku. Kurhan, który widzicie za mną, został usypany przed rokiem 1066, czyli epoka żelaza i tak naprawdę koniec ery wikingów. Kurhany te usypywano z reguły w miejscach takich blisko folwarków, które znajdowały się tutaj niedaleko, żeby osoba, która została w nich pochowana, lub też rodzina, która była w nich pochowana, żeby było zaznaczone tak jakby terytorium danej rodziny, ale również żeby osoby, które były w nich pochowane, miały bliski widok na swoje gospodarstwo, ale też żeby miały widok na całą tutaj wodę, na całe fiordy, którymi podróżowali kiedyś ludzie przy samej linii brzegowej łodziami, lub po prostu chyba taki piękny widok, jaki jest tam właśnie za mną. Dzisiaj przyszedłem tutaj z wykrywaczem metalu, ale wiadomo, to są miejsca, które są automatycznie chronione i nie można poszukiwać w tych miejscach oraz w jakimś tam wyznaczonym obrębie. Wszystko znajdziecie na tej stronie Kultury Minnesok i tam są zaznaczone te miejsca. Oczywiście przejdę się tutaj niżej plażą, brzegiem plaży i mam dzisiaj ograniczony czas, więc postanowiłem, że będę wykopywał tylko i wyłącznie wysokie sygnały. Zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj przy kurhanie ktoś zostawił drewniane, bo drewniane, ale takie narzędzia rzeźnicze, coś bardzo prawdopodobnego z ery wikingów. Tylko że drewno, wiadomo, a to była epoka żelaza, które produkowało bardzo duże ilości broni, właśnie podobnej do tej, tylko że żelaznej. Jest to moje super wypadowe miejsce, gdzie znajduje się rzeka, znajdują się fiordy, jest plaża, czyli tak naprawdę mogę sobie pokopać, mogę sobie zrobić kemping, mogę popływać i też bogate historycznie. Szkoda, że tylko pogoda nie jest taka jak dzisiaj przez cały rok. Idę sobie tam kawałek dalej, rzucę na pewno jakimś timelapsem. Niedaleko stąd, gdzie teraz właśnie idziemy, wyszedł mi srebrny pierścionek w tamtym sezonie, więc zobaczymy, pochodzimy koło tego miejsca. Bardzo wysoki sygnał tutaj, 82-83. Zaraz będziemy go wykopywać. Chyba że jest gdzieś na wierzchu.
No, wiadomo. Śledź namiotowe. Te takie typowo aluminiowe to chyba są jakieś starsze modele, bo teraz bardzo często spotykam się z takimi cieniutkimi, kolorowymi śledzikami, na których są z reguły wypisane jakieś loga firm i tak dalej, a te takie są chyba troszkę starszymi modelami. No ale widać, że miejsce nie jest w 100% przekopane, jeśli cały czas wychodzi coś. 78, 76. Kolejny dobry sygnał, wykopiemy. Bardzo dużo korzeni tutaj jest. No. Chyba spinka. Chyba to było to. Pewnie ponownie śledź aluminiowy. Ale chociaż łatwiejsza ziemia do kopania. No już chyba go czuję nawet. No nie. Dajmy na to. Tutaj będzie. No i jest oczywiście śledź aluminiowy, namiotowy. Ładny sygnał 68, 70. Zaraz sprawdzimy. O, już na wierzchu się odzywa. O, Polmos. Nasi tu byli. Kolejny sygnał 60. Oby nie konfident żaden. Kawałek stopionego aluminium. Zawsze jak wyciągam takie, nie wiem, to jest wieczko na korku od jakiegoś szampana czy coś takiego z jakimś nadrukiem, zawsze myślę sobie, że to jest jakaś super stara moneta. Ale jednak nie. Jest i
Święty Graal wśród śledzi. Złoty śledź. Piękna znajdka. Tego to chyba sobie zostawię. A teraz przyszedłem tutaj już koło mojego stanowiska i zrobię eksperyment. Wykopię tutaj. No, jak nie wziąłem centymetra ze sobą, więc nie będę wiedział, jakiej on jest głębokości, ale niech będzie, że prawie na samą łopatę. I zakopiemy tutaj, moi drodzy, wziąłem ze sobą kilka rzeczy. Zakopiemy dzisiaj ze sobą 1-gramową kanadyjską monetę z 24-karatowego złota i zobaczymy, kiedy wyrośnie z niej drzewo. A tak na poważnie to zakopałem ją tutaj. Teraz uklepię lekko ziemię i zobaczymy, jakie daje sygnały detektor. Dobra, 1-gramową, naprawdę bardzo małą monetkę widzi na 4 tonach, więc super. Sprawdźmy jeszcze tutaj, tak. No, widzi ją, więc ok. Sprawdźmy teraz posrebrzaną spinkę mankietową. Również ją widzi. No i teraz 1 bulionowa, 1-uncjowa srebrna moneta. To już jest stały sygnał 96, po prostu nic się nie zmienia. Wiadomo, że to jest już coś większego. Na 4 tonach od razu wpadła monetka 5 ore norweskie, 1980 rok. No, bardzo ładny stan. Chowamy i polatam jeszcze na 4 tonach, chociaż nie wziąłem słuchawek i strasznie piszczy. Dobrze, że to nikogo nie ma, bo nikogo to nie denerwuje oprócz mnie. Teraz latam na Deep Mode i tutaj wyszło jakieś pokrętło od czegoś. SWE, SWI, coś takiego. Ogólnie też chciałem wam pokazać, kupiłem ostatnio taką szczotkę na AliExpress właśnie do fantów. Tutaj jest takie trochę miększe włosie, no tutaj wiadomo jest metalowe. No, zobaczymy, jak się to będzie spisywać. Naprawdę było bardzo, bardzo tanie. Deep Mode jak dotąd, tylko to jedno takie zamykanie, no i na razie szarpie cały czas metalowe śledzie. Teraz na Deep Mode udało mi się wyszarpać takie małe kółeczko. To jest chyba część od zapalniczki, chociaż z drugiej strony takie płaskie, może guzik jakiś albo coś w tym stylu, ale naprawdę bardzo malusieńkie. Bardzo malusieńkie. Zaraz wam pokażę, jak to biło w ogóle. Trzydzieści. Skusiłem się, żeby to wykopać. Naprawdę bardzo maluteńkie. No nie powiedziałbym, że to może być coś starego, bo dość taki fabryczny manufacturing tego, więc dobra.
Coś tutaj mamy i to jest metalowy śledź. Wyszła królowa Elżbieta, 20 pensów angielskich. Super, fajna znajdka. Kiedyś mieszkałem przez długi czas w Anglii, więc miło znowu wrócić, mimo że jestem w Norwegii. No i kolejna monetka wyszła. 86 rok, 10 ore. Latam teraz na 3 tonach, no nie wiem, 3 tony najbardziej mi odpowiadają, bo nie dają naprawdę bardzo dużo głosu i jak coś jest konkretnego, to jest sygnał i tyle. A tu taki tulipan. Niebezpieczna rzecz, ogólnie bardzo dużo dzieci się tu bawi, w tym moje, więc zabieram ze sobą. No to tak, podsumowanie. Śledzie metalowe, aluminiowe, jakaś, nie wiem, rura skorodowana strasznie, badziewia, niebezpieczne rzeczy. No i z tych fajniejszych fantów, no to na pewno 20 pensów z 82 roku z królową Elżbietą, 86 rok, 10 ore, 5 ore z roku 80. Jakaś nakrętka, myślę, że to od jakiegoś coś z kampowaniem pewnie. Jedna łuska malutka i w sumie tyle. Jakieś jeszcze kółeczko tam było jedno, takie jak od zapalniczki, ale gdzieś się zgubiło. No i trochę śmieci i tyle. Wypad dzisiejszy już kończę. Uciekam po moją córę do przedszkola. Trzymajcie się, na razie.